Witamy serdecznie w kolejnej części Areny Architektów. Dzisiaj udało nam się zebrać piątkę wybitnych architektów, którzy podyskutują na temat Fabryka. Jest z nami m.in. Grzesiu Stolecki, który już te 30 lat się bawi tymi modelami w różny sposób, popatrzy na tego Fabryka krytycznym okiem, czy to się nadaje do takich rzeczy, które w życiu spotkał. Bartek Graczyk, pewnie troszeczkę mniej, ale równie długo się zajmuje tymi danymi. Myślę, że też tutaj doświadczenie od strony kiedyś jeszcze dostawcy, a teraz już wykonawcy tych rzeczy pomoże mu ocenić, czy ten produkt już jest tej dojrzałości, której byśmy chcieli. Tomek Libera, zakochany w SQL-u, mam nadzieję, że coraz bardziej w Pythonie, popatrzy z tej perspektywy na to i pewnie najmłodszy duchem i sercem, otwarty na nowości, Jakub Wawrzyniak. Mam nadzieję, że zachwali nas, to tutaj nas na maksa, jeśli chodzi o te rozwiązania. Entuzjasta. Jeszcze entuzjasta tego rozwiązania. Także zaczynamy dyskusję na temat Fabryka. Fabryka, który zeszły rok należał od strony technologicznej Microsoftu z całą pewnością w znacznym stopniu dla niego. Rzecz, która była od strony jakby definicji, czym to jest i nowością, dla nas wielu takim podekscytowaniem, ponieważ faktycznie pojawiło się coś całkowicie nowego. Aczkolwiek ja osobiście czuję pewien uraz do sposobu komunikacji i przekazu tego, jak to Microsoft nam pokazywał, bo jeżeli się nie jest takim maniakiem i takim jak powiedzmy freakiem, jak tutaj to nasze grono, które tutaj siedzi i śledzi te technologie i każdą zmianę drobną i bardziej zaawansowaną w tych technologiach dostrzega, to część osób, mam wrażenie, zresztą dalej jestem przekonany, mimo jakiejś tam próby ewangelizacji, nadal nie wie, czym to jest i jak to wszystko poukładać, bo to się już zaczęło ładnych parę lat temu. Jak te technologie Microsoftowe zaczynały przeżywać pewnego rodzaju ewolucję i coraz więcej takich rzeczy zaczęło się pojawiać. No i teraz właśnie przywołam wpis z Book of News, czyli z niedawnej konferencji Ignite'owej, która się pojawiła. I zwróćcie uwagę, jak to pięknie zostało tutaj przedstawione. Żebyśmy wszystko wiedzieli, to mamy Microsoftową inteligentną platformę danych, tak, która integruje serwisy w postaci Fabryka i ona już jest dostępna. Wcześniej, jeszcze lepiej to jest opisane, że mamy Fabryka, który integruje m.in. Power BI, Data Factory i nowej generacji Synapse'a. I jestem przekonany, że te dwa zdania, one powodują totalny zamęt dla przeciętnych odbiorców technologii Microsoftowych, z tego powodu, że większość nadal nie wie, czym tak naprawdę był Synapse, bo jest utożsamiany z DWH, o czym dokładnie wiemy, i duża część ludzi nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że Fabric to jest tak naprawdę napisanie czegoś całkowicie albo w jakimś tam stopniu inaczej. No i to jest chyba taki największy tego problem. Co myślicie o tym? Jeśli ja mogę jako pierwszy się wypowiedzieć z racji starszeństwa, mam kontakt z bardzo wieloma różnymi środowiskami. Prowadzę zajęcia na uczelni, spotykam się na spotkaniach Data Community czy na konferencjach takich jak SQL Day. Rozmawiam też z przedstawicielami klientów różnej wielkości firm i bardzo wiele osób słyszało o Fabryk. I pierwsze pytanie, jakie zadają zawsze, jak się to ma do Power BI? Czy Power BI to Fabryk? Czy Fabryk zawiera Power BI? Czy jeżeli mamy wykupione licencje do Power BI, to mamy też Fabryk? Czy musimy coś zapłacić dodatkowo? Dla mnie ten przekaz jest taki troszeczkę niejasny, nie jest jasno powiedziane. Microsoft w ciągu ostatnich lat po raz kolejny wprowadza nowy produkt pod nową nazwą, który nie wiadomo, czy zastępuje, uzupełnia, zawiera inne produkty. Ja bym tutaj do tego, co Grzegorz powiedział, jakby podpisał się pod tym i dołożył jeszcze to, że i to jest w sumie to, co też Ty, Łukasz, zauważyłeś, jakby promowanie produktu przez odwoływanie się do innych produktów, czyli podkreślanie, że jest to kolejna generacja Synapsa, czy nowa wersja Synapsa, przy czym z drugiej strony mówienie, że to jest zupełnie coś nowego, napisanego od początku, na specjalne potrzeby i wymagania, które gdzieś tam zostały zebrane i zdefiniowane, może być troszkę wprowadzające zamęt. I myślę, że ważnym elementem były tak naprawdę te pierwsze gdzieś tam prezentacje, które zaczęły tłumaczyć tak naprawdę, jak wygląda ekosystem Fabryka. Natomiast nadal, mimo że tych prezentacji było już sporo, Microsoft bardzo dużo wpompował tutaj informacji i wpompowuje nadal informacji w rynek, jeśli chodzi o samego Fabryka, to nadal pojawiają się te pytania, zwłaszcza w kontekście
czy to jest tak, że to jest zbudowane od nowa, czy jednak to jest jakaś nowsza wersja, tylko że zbundlowana jako jeden produkt. No wszyscy wiemy, że praktycznie nie, no ale tak, ta komunikacja jest mocno zaburzona, bym powiedział. No tak, tylko wiecie, ja mam wrażenie, że tam jakieś wnioski zostały wyciągnięte, bo patrząc chociażby na wiadomości z blogów technicznych MS-owych dotyczące Fabrika, no to końcówka roku to jest próba jakiegoś wyjaśniania, nie wiem, zmapowania tego Fabrika dla istniejących użytkowników Synapse'a, nawet wprost takie deklaracje, że to nie oznacza, że Microsoft ma teraz plan wycofać Synapse'a, próby pokazania dosłownie na obrazku, jak się ma jedno do drugiego, tylko że faktycznie no, zgadza się, że to wszystko, tak można powiedzieć, wylądowało za późno, nie? Bo mieliśmy tam na przestrzeni bodajże maja, czerwca, no jak był build, był ogłoszony Fabrik, no a tu mamy końcówkę roku i dopiero próbę wyjaśnienia i nadal jest jakiś taki zamęt komunikacyjny wokół tego. Ja myślę, że to jest właśnie problem tego narzędzia i tego, że integruje ono rozwiązania, które już znamy, widzieliśmy do tej pory, tak? Wielu użytkowników, niektórzy używali tylko Power BI'a, niektórzy tylko koncentrowali się na Synapse'ie, niektórzy jeszcze pozostali przy Data Factory i teraz okazuje się, że jest nowe rozwiązanie, jest to duża nowość, między innymi ta integracja, ale każdy z tych komponentów ma pewne drobne różnice, bo to jest nowa generacja tych rozwiązań i na to i z tego mogą wyniknąć może nie tyle problemy, tak, co uważność tych użytkowników, którzy będą przechodzić na Fabrika. Wiesz co, Tomek, ja bym powiedział... Sorry Grzegorz, proszę, śmiało. Bo Tomek, powiedziałeś integracja. Ja bym oczekiwał takiej integracji, na przykład jak wykazuje choćby platforma Office'owa czy Teams z Power BI, że mogę wklejać zawartość z jednego komponentu do drugiego, to wszystko działa. Więc ja nie wiem, bo nie znam bardzo dobrze Fabrika, ale ja bym na przykład oczekiwał, że skoro Power BI jest częścią tej platformy i częścią tej platformy są również na przykład notebooki a la Jupyter, które pochodzą z Databricks choćby, no to ja rozumiem, że bez jakichś specjalnych zabiegów mogę sobie wkleić raport Power BI do notebooka, mogę na przykład zasilać Power BI bezpośrednio ze struktur Data Lake, co wiem, że jest możliwe, bo przetestowałem to przy pomocy Direct Lake, bo dla mnie na przykład najważniejszą rzeczą, jaka została zaprezentowana w Fabrik, to nie jest nowe logo, to nie jest nowe slajdy, to nie są nowe jakieś produkty, które są lub jeszcze nie są gotowe. Dla mnie najważniejszy był Direct Lake. To jest możliwość, której mi bardzo brakowało w Power BI, bo do dzisiaj się myślę, nawet w tej chwili, gdy w tej chwili rozmawiamy, idzie mi w tej chwili import do bazy SQL Server takiego drobnego datasetu zawierającego ponad 1,5 miliarda wierszy. I to idzie. Tak? W jakiej postaci go dostałem? Ja go właśnie dostałem w postaci parketów ułożonych jako Data Lake, ale offline'owy, nie chmurowy. Więc ja bym oczekiwał, że ja teraz do tego podłączę Power BI w trybie Direct Query i będę sobie działał. I to tak działało. Tak? Dlatego też ta integracja moim zdaniem, jeżeli ona będzie taka, jak mówię, że będę mógł każdego komponentu użyć w każdym innym, to wtedy będzie super. I teraz jest pytanie, gdzie my w tej chwili jesteśmy na tej drodze? To są dwie różne integracje, bo na to chciałbym zwrócić uwagę. Może będę dla odmiany posiłkować slajdem, którego co prawda nie planowałem pokazywać, ale go pokażę. Bo skoro Grzegorz to poruszyłeś ten wątek i tej integracji, to myślę, że warto by było spojrzeć na coś takiego. Bo problem polega integracji taki, że to nie jest integracja właśnie taka rozumiana na zasadzie tego, że my bierzemy teraz rozwiązanie, które znamy i łączymy je razem w jedno pudełko, tylko właśnie cała różnica polega na tym elemencie, który tutaj w środku widzimy, że mamy jeden wspólny compute, który jest istotą tego i mamy jeden wspólny One Lake, w którym mamy dane. I to jest jakby, może nie będziemy dzisiaj wchodzić aż tak szczegółowo w te różnice, gdzie to jeszcze nie jest w pełni spełnione, tak jakbyśmy tego oczekiwali, ale idea właśnie jest taka, że compute, który może być komputem sparkowym, komputem, który rozumie w naturalny sposób Transact SQL, compute, który rozumie KQL-a, czy compute, który właśnie wspomniałeś przed chwilą Power BI-owy, nazywany tutaj Analysis Services, one de facto działają na tej samej ustandaryzowanej metodzie składowania danych, jakim jest Parquet czy Delta Lake. I to są te rzeczy, które powodują, że na tym polega ta integracja, czyli ta integracja polega na tym, że znane nam funkcjonalności różnych produktów stały się tak naprawdę jednym rozwiązaniem technologicznie.
i ono jest wykorzystywane tak, jak my lubimy w cudzysłowie, albo jak nasza rola wygląda w organizacji, czy w tym, co my realizujemy i my pod tym dobieramy jakby sobie metodę korzystania, ale od strony pieniędzy dla organizacji to jest jeden wspólny komput, za który organizacja płaci i ze strony danych to są jedne dane, które sobie leżą. I na tym polega ta integracja i to nie jest integracja w rozumieniu użytkowym, którą przed chwilą przedstawiałeś i która jest genialna od strony już tej roli, którą chcemy znaleźć jakąś, ale to jest najpierw pierwszy krok, który trzeba zrobić, integracja dotycząca tych elementów. Ta integracja dotycząca tych elementów nie jest wszystko, bo tutaj warto może inny slajd też jeszcze pokazać i o czym może byśmy go sobie przedyskutowali, bo ta integracja miała polegać też nad innymi rzeczami, czyli miała polegać też na tym, żeby stworzyć pewne rzeczy, które z założeń mają być jednolite, nie? I to jest ten slajd, co może myślę, że tutaj koledzy też możecie go skomentować, gdzie tutaj jest jeszcze integracja w innych wymiarach rozumienia tego rozwiązania, nie? Tak, ale Łukasz, poczekaj, bo to jest jakby ważna rzecz, żebyśmy sobie tutaj o tym powiedzieli. Po pierwsze, właśnie my cały czas mówimy o jakiejś integracji, podczas gdy Microsoft w ogóle nie twierdzi, że to jest jakaś integracja produktów, no bo to nie jest integracja produktów, tylko to jest wypuszczenie nowego produktu, którego cechami są właśnie ta funkcjonalność Sparkowa, SQL-owa, KQL-owa, czy ta właśnie Direct Lake'owo Analysis Services. Ale zobacz, jak pokazywałeś przed sekundą ten slajd, pomimo, że na górze miałeś napisane Microsoft Fabric, to przy każdej z tych ikonek miałeś napisane Data Factory, Synapse Data Warehouse i tak dalej. Czyli jakby sami cofamy sposób myślenia do wcześniejszych produktów, mimo że twierdzimy, że te produkty to w zasadzie już jest zupełnie coś innego. Ja bym powiedział tak, zapomnijmy na chwilę o tym świecie, który był i co najwyżej możemy zrobić sobie proste, takie logiczne mapowanie. Jeśli kiedyś używaliśmy Data Factory, Azure Data Factory, to obecnie w Microsoft Fabric mamy do dyspozycji funkcjonalności odpowiadające, zbliżone do tego, co rozumieliśmy, ale działające jako natywny komponent Fabrika. Jeśli kiedyś używaliśmy na przykład Data Explorera i nadal go możemy używać jako bazy danych, jako języka KQL do obsługi danych, to obecnie w Fabriku mamy moduł funkcjonalny, który zapewnia nam dokładnie ten sam sposób działania, jeśli chodzi o bazę danych, o język do wykorzystania i tak dalej, z każdą funkcjonalnością, do której byliśmy przyzwyczajeni, ale kluczowe jest to, co powiedziałeś, że to wszystko zostało włożone w jeden uspójniony, ustandaryzowany, czy jak to ładnie się nazywa, zunifikowany świat capacity, czyli mocy obliczeniowej, którą wewnątrz organizacji możemy wykorzystywać. I sama ta idea jest super, tylko postawmy sobie tutaj to rozgraniczenie i nie wracajmy do tych poprzednich produktów. Znaczy wrócimy do nich za chwilę, bo jeżeli mówimy o czymś nowym, to przydałaby się jeszcze ścieżka przejścia ze starego na nowy, ale to sobie zostawmy na później tą dyskusję, bo myślę, że ona będzie również ciekawa. Ale Bartek, całkowita zgoda z Tobą, ale problem jest cały czas tego przekazu, który jest zrobiony, bo nawet to, co przed chwilą pokazałem z Ignite'a, to też tam było wprost powiedziane, że Fabric integruje Power BI, Data Factory i nową generację Synapse'a, żeby oferować klientom bardziej efektywny cenowo i zarządzanie analityczne rozwiązanie w erze AI-a. Czyli słuchajcie, a jest jakiś, coś innego, nie? Jest jakiś przekaz dla potencjalnego użytkownika? Wiesz, na przykład zgłasza się do mnie firma i mówi, chcielibyśmy analizować nasze dane, to co my mamy zrobić? Power BI, Fabric? My chcemy raporty dla na mnie przykład. teraz odpowiedź jest prosta. Prawie bardzo często to odpowiedź to będzie po prostu Microsoft Fabric. Ta integracja, o której powiedziałem, to faktycznie nie tyle integracja, bo to może wprowadzać w błąd podobnie jak w tych tekstach, które pokazywał Łukasz, ale bardziej dostajemy pudełko z komponentami, które są nam właśnie znajome i te odwołania do istniejących technologii i te nazwy wynikają właśnie z tego, żeby zachęcić te osoby, że tam znajdą coś, co już znają. To jest kompletnie nowy produkt, nowy brand, ale w środku poskładane z tych elementów, które znają. No dodatkowo jeszcze jedno, to tak odrębny wątek, zbliża ten świat analityki, raportowania z danymi poprzez też technologie, które umożliwiają bezpośredni dostęp. Tak. Ja wiem, bo słuchajcie, wszyscy jesteśmy fanatykami technologii, ale spróbujmy popatrzeć z perspektywy klienta. Załóżmy, klient powie, OK, chcę ten Fabrik, jest świetny, chcę ten Fabrik i nagle usłyszy, że musi kupić ileś tam licencji Power BI. Bo chyba musi na tym dzisiejszym. Nie musi. A jak będzie konsumował zawartość raportów Power BI-owych z poziomu Fabrika?
No i to jest dobre pytanie, natomiast Grzegorz, to po pierwsze teraz tak, jak powiedziałeś, spójrzmy na to z perspektywy klienta. To jest właśnie ten przekaz, który Microsoft chce osiągnąć. Mamy patrzeć na to z perspektywy potrzeb i funkcjonalności, czy też zaadresowania konkretnych potrzeb biznesowych, a niekoniecznie bardzo głęboko wnikać w technologię, jaki komponent musisz do tego użyć. Przychodzisz i tak jak zresztą to jest pokazane w tej chwili na tym slajdzie, usasowione rozwiązanie, wszystko zunifikowane, czyli jeśli chcesz przygotować sobie dane, wykorzystać je później w jakieś tam na różne sposoby, na przykład na potrzeby eksploracji jakiejś machine learningowej, ale jednocześnie pod raportowanie, to ty już masz wszystko w tym Fabriku. Oczywiście kwestia licencji, o których powiedziałeś, no to też jest rzecz troszeczkę dyskusyjna, bym powiedział, bo w tym momencie się okazuje, że faktycznie dostajemy Fabrika, ale jakbyśmy jednak tam chcieli z tymi Power BI-ami troszkę pokombinować, to tam już się zaczynają małe schody, to znaczy musisz mieć odpowiednio wysoką wersję Fabrika, żebyś jednak nie musiał mieć licencji Power BI-owych. No, generalnie ten przekaz jest troszkę znowu w tym miejscu nie do końca jasny moim zdaniem, ale to Czyli może inni licencjonowanie skomentują. jest nadal poplątane. No tak, ale jak popatrzymy na Ale jest proszę niż licencjonowanie, były, sorry, że właśnie, powiem, nie? no, wątek ewolucji tego, jak to wygląda. No, jak mieliśmy miks różnych rozwiązań pasowych, z których każde było rozliczane w zupełnie inny sposób, to zorientować się w tym, za co płacisz i w ogóle zrobić taką symulację klientowi, ile on będzie płacił przy jakimś tam wolumenie danych, to dopiero była abstrakcja. Teraz mamy SaaS, więc jesteśmy w stanie pewne rzeczy sobie przynajmniej założyć. Ja do tego komputa to będę jeszcze chciał później wrócić, jak będziemy mówić o VAT-ach. A teraz mówimy o zaletach, rozumiem, tak? Tak, Teraz mówimy ogólnie. Znaczy wiecie co, bo tak wracając, żeby tak może zakończyć ten wątek integracji, to ja powiem tak, jest świetna integracja na poziomie składowania danych, dostępu do danych, ale ja bym chciał widzieć równie dobrą integrację na poziomie oprogramowania klienckiego, tej warstwy, którą klient widzi, raportowania i prezentacji wyników. Mam nadzieję, że taka integracja nastąpi. Ale to Grzegorz, to ja myślę, że jak popatrzymy sobie na tą wersję, która została udostępniona versus to, co widzimy dziś, tak, czy tam pod koniec roku widzieliśmy, to jest naprawdę duży postęp i tam widać, że te elementy coraz bardziej się ze sobą łączą i faktycznie integrują, chociażby wprowadzony jakiś element semantic linka i te funkcjonalności, które właśnie zaczynają pozwalać wykorzystywać w różny sposób te same dane, unifikować to. Także kierunek moim zdaniem genialny, tak jakby. Wiesz co, ja mam konkretną potrzebę, tak? Załóżmy, jestem Pythoniarzem, wypracowałem sobie coś w Pythonie, wizualizację i tak dalej. Jak ja ją mogę wstawić do Power BI? Dalej muszę kleić kod, że tak powiem, przeklejać kod, instalować runtime, liczyć na to, że w serwisie dalej wszystkie biblioteki Pythonowe działają tak jak trzeba. O taką integrację mi chodzi właśnie. Żebym ja mógł mieć raport, w którym zobaczę obok siebie jakąś zawartość wybraną z notatnika, coś wybrane z Power BI, wszystko razem w jednym środowisku. Jestem w stanie to zrobić kulawę, bo kulawę to będzie. Jestem w stanie to zrobić w Power BI, tak? Bo mogę przenieść kod Pythonowy do Power BI, wygenerować wizualizację, zakładając, że będę miał dostęp poprzez Direct Lake, poprzez dataset, przez model semantyczny runtime Pythona osiągnie dostęp do danych, ale to będzie inny dostęp niż z poziomu notatników, ale do tego samego źródła danych, nie? To jest świetne, że ta integracja tam na tym poziomie danych występuje. Ale czekam na taką samą integrację w raportowaniu. Miał integrację troszeczkę inną, taką, gdzie faktycznie tego Pythona możesz połączyć, ale nie, że w Power BI-u, tylko że może właśnie notebook będzie pozwalał wizualizację z Power BI-a pokazać, bo to myślę, że ten kierunek tak, jest bardzo prawdopodobny. Takie pomysły są działania. I pewnie część z nich ja bym chciał mieć jedno i drugie. Tak? Bo ja na dzień dzisiejszy nie wiem. A wiesz, zawsze wtedy się pojawi pytanie, tak? To chcę zrobić to muszę użyć notebooka. Chcę zrobić to muszę użyć raportu Power BI. Chcę zrobić to jeszcze jakiegoś tam czegoś innego, co jeszcze może nie jest Chcę mieć jedno i drugie, jeszcze żeby Copilot mu to realizował. A jeszcze żeby przełączyć, że Power BI działa w trybie Tableau i w trybie klika, żeby dla kogo to... Wiesz co, z tym trybem Tableau i trybem klika to wiesz, to już za daleko się posuwamy. Ale ja potem inaczej, tak? A ja bym chciał arkusz Excelowy do tego dokleić, tak? Na przykład. Wiedziałem, że ciągniesz w stronę Excela, wiedziałem. W dalszym ciągu uważam, że Excel jest kapitalną bazą danych, kapitalnym programem do raportowania i analizy danych.
I myślę, że się zgadza z tobą 95% działu księgowości Ale to już i 90% kontrolingu. Wiesz co, rzeczą, którą najczęściej spotykam u moich klientów jest migracja rozwiązań w Excelu do Power BI. Najczęściej stosowanym źródłem danych są arkusze Excelowe, bo już tyle zostało narobionych, tyle danych tam zostało ściągniętych. Ktoś mi powiedział, wie pan co, my w arkuszu kalkulacyjnym mamy przeliczone ostatnie 5 lat działalności naszej firmy. Wszystko jest w tym Excelu. No więc ja go muszę w ramach migracji jednorazowo też zaciągnąć. Nie? No bardzo często dużo logiki tam jest, której ciężko w ogóle przenieść w takim szybkim czasie, nie? I to jest największy pewnie problem w wielu sytuacjach. Ale dobra, zostawmy tego Excela. Zostawmy, tak, zobaczcie, ja wiem, wy nie lubicie Excela, ja was znam. I lubię i ja was znam. Ale słuchaj, bo jeśli chodzi o właśnie Fabryka, moim zdaniem Excel tutaj jest genialnym scenariuszem. Wyobraź sobie dział controllingu, który chce zrobić self-BI i ma Excela, chce do takiego lakehouse'a dorzucić Excela, co robi? Podłącza się do czegoś, co jest moim zdaniem jedną z lepszych rzeczy, jeśli chodzi o koncepcję w Fabryku, do OneLake'a. I ten OneLake daje możliwość właśnie pracy ze swoimi danymi na zasadzie jakiegoś takiego logicznego połączenia. Ja miałem na początku zgrzyt taki, jak sobie pomyślałem, że OneLake na zasadzie OneDrive'a, mentalnie to najpierw miałem takie zderzenie, ale faktycznie patrząc na to z tej perspektywy jako uzupełnienie działań self-BI-owych, żeby nad nimi panować lepiej, to jest moim zdaniem genialne posunięcie. To jest to, co mówisz, tego Excela się my nie pozbędziemy, ale tak, żeby nim łatwo zarządzać i żeby łatwo sobie dodać jako źródło danych, to moim zdaniem też jest fajna ścieżka akurat do zastosowania tego, co tutaj widzimy zresztą na tym slajdzie, jako jeden z tych takich fundamentalnych założeń tego rozwiązania, nie? No właśnie, a słuchajcie, to jakby wyświetliłeś ten slajd, dobra, to przejdźmy sobie po nim, ale tak analizując może nie to, co jest napisane, ale właśnie jak z perspektywy ostatnich kilku miesięcy po premierze tak naprawdę Fabryka, on adresuje, można powiedzieć, te główne obszary, czyli kompletna platforma analityczna, lake-centric i otwartość standardów i podejścia, dopasowanie tak naprawdę do każdego biznesowego użytkownika, no i ten wszechobecny AI, który AI-em do końca nie jest. No ale jak to widzicie w tych 4 obszarach? No to ja od razu walnę w coś, co jest najgorsze, bezpieczeństwo i cały governance. Ale Łukasz, na tym slajdzie nie ma tego bezpieczeństwa i governance. Jak lewa strona, kompletność analityki, lewy dolny Dobra, narożnik. żartuję, jest oczywiście, Secured and Governed jest oczywiście. Nie, ale tutaj faktycznie no, to jest element, który z jednej strony, tak jak mówię, kompletność jest w wizji, natomiast jak zaczynamy dotykać tych takich szczegółowych elementów, no to okazuje się, że ten element bezpieczeństwa, który został ogłoszony też w sumie jako One Security, o ile dobrze pamiętam, tak się to miało nazywać, czyli jedna wspólna warstwa security pozwalająca tak naprawdę operować uprawnieniami i dostępowymi do różnych obszarów. No chyba to jest coś, co jeszcze z nami nie zagościło na stałe, jeśli chodzi o funkcjonalność Fabryka. Ale jest na roadmapie. Jest na roadmapie, więc być może ten podpunkt będzie wyboldowany po najbliższych kilku miesiącach. Możemy mieć nadzieję. Tak, także z perspektywy wizji super, z perspektywy funkcjonalności ten Secured and Governed jeszcze chyba nie do końca jest tak, jakbyśmy to Mam tutaj taką pewną wątpliwość akurat dotyczącą tego punktu i ona jest związana z tym, na ile to będzie spójne z modelem bezpieczeństwa, który nam serwuje Power BI Service. No bo skoro Fabryk jest posadowiony technologicznie na tym samym tak naprawdę, no to będzie musiało być spójne, a wiem też z doświadczenia i z rozmów z klientami, że ten model bezpieczeństwa Power BI-owy nie zawsze jest taki na tyle customowy, na ile by chcieli. Znaczy, no ale to wszyscy dobrze znamy różnicę. Jeżeli mamy układaneczkę, która ma zarówno Sparka, zarówno Transact SQL-a, czyli ze SQL serwerem, czy czymś pochodnym od tego, i Power BI-a, gdzie mamy zupełnie inną dojrzałość, jeśli chodzi o możliwości bezpieczeństwa, budowania bezpieczeństwa. No przecież to, co dopracowane jest, tu się mój sentyment wieloletni od razu obudził, w SQL serwerze, do jakiego etapu myśmy doszli od strony możliwości zarządzania, monitorowania, cokolwiek, jeśli chodzi o aspekty bezpieczeństwa, dostępu do danych. My chcemy w pionie, w poziomie, jak tylko chcemy na dowolnych strukturach danych, jesteśmy w stanie to rozegrać. I to nam daje SQL Server. Technologie znowuż bazujące na Data Lake'u, siłą rzeczy, airbagi i te wszystkie rzeczy, które są, one nie są w stanie schodzić do takiego poziomu, do którego jest w stanie schodzić SQL Server. I znowuż inna filozofia dostępu do danych z poziomu raportu, gdzie mamy Rollover Security czy Object Security, i do tego dochodzi to, co Kuba wspomniał, dość ubogi scenariusz budowania ról z poziomu Power BI Service. Czyli mamy 4 role. No 4 role, nie? Które mamy, nie? Także i teraz z tego wszystkiego, jakbyśmy chcieli zrobić One Security,
moja wyobraźnia to jest za mała, żeby ogarnąć, co by z tego mogło wyjść jako dziecko tak złożonego komponentu, nie? Na pewno No to- nie będzie to łatwe, ale też właśnie przez to, że będzie wymagało pewnych zmian naszych przyzwyczajeń, tego jak, tak sobie to wyobrażam, jak uporządkować te dane, żeby spełnić te One Security założenia. Nie myślicie, że pójdzie to w stronę Unity katalogu z Databricksa, czyli przez Purview wszystko na zasadzie obiektów definiowanych w Purview i jakby security płynące z data governance'u? Wiesz, no to byłby idealny tak naprawdę scenariusz, gdybyśmy zarządzali uprawnieniami do każdego jednego obiektu na poziomie tak naprawdę metadanych tego obiektu zarejestrowanego w jakimś katalogu i de facto wypychali te funkcjonalności związane z dostępem do każdego obiektu w sposób tak granularny, jak jest to nam potrzebne. Znaczy, umówmy się, że w Purview widać już jakieś zalążki takiego access managementu, tak, bo chociażby można gdzieś tam nadawać uprawnienia do data lake'a, tak, czy żądać tych uprawnień jako użytkownik. Natomiast no, myślę, że tam jest sporo pracy do włożenia jeszcze, żeby faktycznie taka zunifikowana forma zarządzania tymi uprawnieniami była możliwa. Z jednej strony to jest kwestia znowu tego governance'u takiego out of the box, który no, jest, ale jeszcze tam ma trochę do nadrobienia, a z drugiej strony tych mechanizmów, które pozwoliłyby nadać te uprawnienia. Chociaż w Fabriku wydaje się powinno być łatwiej niż we wszystkich innych technologiach, które do tej pory mieliśmy pod spodem i musieliśmy na przykład strzelać nadaniem tych uprawnień do różnych usług. Teraz de facto mamy pod spodem jedną usługę z jednym API, które de facto dałoby się efektywnie wykorzystać do między innymi takich operacji. Także no, ja bym chętnie coś zobaczył. I jedną strukturę danych, nie? Tylko, że właśnie przez to, że mamy tą jedną strukturę danych i odwrócenie tej filozofii, to teraz jakbyśmy sobie spróbowali, znaczy zróbmy sobie taki zabieg, takie doświadczenie, wyobraźmy sobie klientów, których znamy, rozwiązania enterprise'owe, które ludzie mają. Większość z nich chce mieć data governance, ale bardziej bym zrobił nacisk niż ma w tej chwili skatalogowane metadane i te wszystkie rzeczy, o których mówimy. I teraz odwrócenie takiej filozofii, że oni by chcieli przejść na Fabrika z myślą, że mieliby przejść na One Security, który idzie przez governance, to jest strasznie skomplikowany zabieg. To nie jest trywialna sprawa, żeby coś takiego wdrożyć w organizacji, bo zmieniamy bardzo im filozofię tego, co dotychczas pracowali. To jest na grubą skalę takie posunięcie, nie? Bo jak sobie budujemy nowe rozwiązanie w Databricksie, gdzie startujemy sobie z Unity katalogiem i tak dalej, to możemy coś takiego robić, ale moment migracji na Fabrika, gdzie niby jest to sama usługa, którą ja korzystałem wcześniej, a przechodzę teraz na rozwiązanie fabrikowe, to wydaje mi się, że to jest wyzwanie nie lada, nie? No i teraz Łukasz, w jednej wypowiedzi zacząłeś tyle wątków, że nam czasu nie starczy, żeby je wszystkie zaadresować, ale ja bym zrobił tak. To piszcie ludzie w komentarzach, co mamy za tematy rozwinąć, bo to może tak będzie jest, ważne. to jest jedna, ale ja bym zrobił tak, zaparkujmy to, co przed chwilą powiedziałeś, migracja, bo to jest słowo klucz i do tego jeszcze dzisiaj pewnie wrócimy, ale wróćmy do tych trzech pozostałych obszarów, czyli kompletność to już wiemy, że jest tak fajnie w wizji, doniesienie tego to roadmapa plus funkcjonalności, które już są. Co myślicie o Lake-Centric i o otwartości tego rozwiązania? No to jest rzecz, która się sprawdza w zasadzie od początku. Szukam, bo nie jestem taki biegły w Teamsach. Gdzie mogę serduszko wysłać, żeby tak leciało? Masz reakcję. Pokaż serduszko. Zwolennikiem. Gdzie się tą reakcję robi? Już od początku. Łapkę tylko widzę. Czy za słaby jestem? No nie będę cię teraz szkolił z Teamsów. Wiecie, bo nigdy serduszka nie wysyłałem. Ja ci wyślę, poczekaj. Już od początku. Koncepcja mi się podoba. Wykonanie też. Tam powiedzmy, że po oficjalnym ogłoszeniu, uruchomieniu jakiś mały poślizg, coś tam nie do końca dobrze grało, ale już jest na tyle stabilnie, że wygląda to fajnie. Do tego jeszcze mamy tego One Lake'a i on może funkcjonować w różnych wariantach, bo nie wiem, czy wiecie, ale on działa też w wariancie Disaster Recovery. No, to są faktycznie rzeczy, które moim zdaniem od pierwszego dnia pokazania idei Fabrika, one naprawdę żyją i są no, mega istotnym punktem całej tej koncepcji. Tak jak już powiedziałeś, jakby koncepcja One Lake'a jako jednego miejsca, super, jedna kopia, no tam jeszcze gdzieniegdzie się pojawiają, może nie jedna kopia, ale jednak coś tam dodatkowo. Tak, ale generalnie dążymy do tego, że to jest one copy, ale to, co jest najważniejsze, postawienie tak naprawdę na otwarty standard przechowywania tych danych i to jest moim zdaniem genialny kierunek.
bo zobaczcie, że z jednej strony mówimy o Fabriku, fajnie wchodzimy z Fabrikiem gdzieś tam i budujemy na tym rozwiązania, ale z reguły nie przychodzimy na Greenfield, tylko jednak na przykład mamy tam już działający jakiś byt, chociażby wywołane przez Łukasza Databricksy, które genialnie się mogą w tym momencie zintegrować z ekosystemem Fabrika, zarówno jako czytający, ale jako również dostarczający dane, no bo jakby otwartość formatu, zastosowanie tutaj delty pod spodem jest tak naprawdę kluczem do tej swobodnej współpracy. I sam też fakt taka tego... mała dygresja, Bartek, no. znowuż, sorry. Taka dygresja do tego, co mówisz, bo to było też widać w przekazie Microsoftu. Build był pokazywany Fabric, Ignite jest pokazywany nagle w Fabric, ale obudowany z boku na przykład Databricksem. I to też Ale to nie dziwi chyba, Łukasz, nie? To chyba nie dziwi, no bo jakby zderzenie z rzeczywistością było bardzo zauważalne, to znaczy no klienci używają bardzo intensywnie rozwiązań takich jak Databricks, więc coraz więcej pojawiło się tych potrzeb. Sam fakt też tego, że OneLake, zobaczcie, OneLake mimo, że jest elementem, można powiedzieć, natywnym Fabrika, to jednak jest otwarty, bo pod spodem to jest przecież zwykły tak naprawdę Data Lake, logiczny, bo logicznie spinający jakieś tam przestrzenie fizyczne, na których te dane leżą, ale z perspektywy takich Databricksów to jest po prostu kawałek Data Lake'a, do którego możemy się odwołać, czytać, zapisywać dane. Także jakbym miał sobie tutaj wybrać ulubiony obszar i ten, który najbardziej, bym powiedział, wylądował w Fabriku, no to ten Lake-centric i otwartość moim zdaniem jest doniesiona na 5 z plusem. Oczywiście jakieś tam drobne rzeczy jeszcze się będą zmieniały, ale to jest naprawdę bardzo fajny kierunek. Pełna zgoda. A jak od razu przy tym, jak jesteśmy w temacie, to pojawiły się też rzeczy związane z mirroringiem i replikacją. Jak na to patrzycie? No bo to jest też jakby uzupełnienie OneLake'a, jego funkcjonalności według tego, co się tutaj pojawia w ostatnim czasie. Wiesz, z mojego punktu widzenia to są rzeczy, które powinny działać całkowicie w tle. No i Więc one się działają. dla mnie to wiesz, nie zwala mnie z nóg, bo po prostu od chmurowych rozwiązań tego się przede wszystkim oczekuje. No bo to jest fajna rzecz, to znaczy to się praktycznie, znaczy są różne scenariusze oczywiście, no bo połączenia czegoś takiego, że mam na przykład Snowflake'a i go łączę na zasadzie Mirrora do OneLake'a i pracuję na tym zraportowanie, to wydaje się ten scenariusz absurdalny, ale scenariusz, kiedy na przykład data scientista chce sprawdzić sobie jakiś zbiór, zanim jakaś struktura zostanie, nie wiem, kopiowana, przenoszona i go na przykład bierze z Cosmos DB, który działa w jakimś tam odpowiednim trybie, no to jest taki scenariusz ciekawy do zaadresowania, gdzie faktycznie zanim zbuduję tą strukturę, mogę zrobić jakieś proofy, jakieś analizy czy cokolwiek innego, bazując na tych samych rzeczach, co potem produkcyjnie, nie? Ja Ci powiem, że ja się cieszę, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale my mieliśmy swego czasu możliwość prezentowania takiej fajnej funkcjonalności, która się nazywa Synapse Link do SQL Servera 2022, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj pewne wnioski zostały wyciągnięte i ten mirroring wygląda zdecydowanie lepiej. No tak. No. Znaczy, jeśli ja miałbym się wypowiedzieć odnośnie samego konceptu mirroringu, to tak jak Grzegorz powiedział, znaczy to powinno być, no jakby ja nie powinienem się zastanawiać, czy to jest mirroring, czy to jest kopiowanie, te dane powinny być w jakiś sposób dostępne, wybrano formę mirroringu na przykład tutaj dla tych systemów, ok, natomiast cały czas mam jakiś mały taki rozdźwięk wewnętrzny, tak jak chociażby powiedziałeś, jak w tej układance widzieć na przykład Snowflake'a, no bo jednak zakładam, że w Snowflake'u lądują już te struktury bardzo docelowe, przetworzone, przygotowane, no i teraz nagle robimy zwrot w kierunku fabrikowego OneLake'a i przerzucania tych danych w tym kierunku. Oczywiście myślę, że znajdziemy użycie tego typu scenariusza, ale już bliżej mi właśnie do tego, co Jakub przywołał, czyli SQL-a, czy tak jak Ty powiedziałeś, jakiegoś Kosmosa, no bo to są scenariusze, które myślę, że na co dzień będą zauważalne w wielu miejscach, tak? Ta konieczność sięgnięcia szybkiego do tych miejsc i bez konieczności przeładowywania tych danych jakimś procesem ETL-owym, sięganie do nich z Fabrika. Także moim zdaniem ok. No dobra, a ten Empower Every Business User, bo to się tak ładnie wpasowuje, to są tak naprawdę te elementy, w których Fabric ma generować olbrzymią różnicę, no bo ma być de facto takim bardzo user-friendly rozwiązaniem. Jest user-friendly? Jak będzie miał eksport do Excela, to będzie ok. Znaczy, Bartek, tu chyba by trzeba było zacząć od tego, żeby zdefiniować, co to znaczy ten business user. Bo to nie jest business user w rozumieniu business user, tylko to jest raczej techniczny user wykorzystujący dane na różne sposoby. To byśmy musieli w ten sposób... Power user.
To jest taki dokładnie power user, to jest masz data scientistę, masz inżyniera danych, powiedzmy jakiegoś AI, ML dewelopera, to są tego typu ludzie, a nie business user, nie? Bo dla biznesu to zostaje nadal warstwa raportu z tymi wadami, o których ty mówiłeś, gdzie pewnych rzeczy nie da się tak zrobić, a nie wpuścisz prawdziwego biznesu do notebooka, bo to nie jest jego środowisko do pracy, nie? No, wiesz, Łukasz, to jest pytanie tak naprawdę, czy aby na pewno za jakąś chwilę nie będziemy w tym kierunku podążali. Jednak zobacz, koncepcje takie jak koncepcje chociażby meszowe zakładają, że to biznes tak naprawdę opiekuje się tymi danymi. To biznes ma odpowiedzialność za przygotowanie i ustrukturyzowanie danych. To biznes ma odpowiedzialność za jakość tych danych, więc coraz więcej tych biznesowych użytkowników będzie po tą technologię sięgało. Ja myślę, że to jest pytanie, bardzo zauważalne. Tylko, że Bartek, to jest raczej oddelegowana techniczna osoba dla danego biznesu, a nie biznes. Dla biznesów moim zdaniem, wiecie co jest w całym tym obszarze, o którym tutaj mówimy? Coś, co tutaj jest akurat w tej zakładce AI-owej, czyli Copilot. I to jest jakby pójście w kierunku tego, że biznes może coś z tym robić. I to albo idziemy w kierunku tego, że chcemy uprościć copilotami ludziom jakąś pracę, albo że definiujemy, że oni będą nagle data scientist badaczami danych działającymi w notebookach, nie? No tak, ale widzisz, to jest trochę tak, że te dwa ostatnie filary, one bardzo mocno ze sobą zaczynają się łączyć. To znaczy musimy mieć rozwiązanie, które wpasowuje się w, bym powiedział, ekosystem użytkownika biznesowego, któremu bliżej jest do Office'a, Teamsów, niż do takiego klasycznego, nie wiem, Management Studio SQL-owego. I na tym, on top tego, dobudowujemy funkcjonalności typu Copilot, który ma przyspieszyć tą adopcję tego rozwiązania i ułatwić wejście w ten świat. Bo jestem sobie w stanie wyobrazić, i to myślę, że tak jak tutaj siedzimy, podobnie możemy o tym myśleć, że w momencie, kiedy ten Copilot będzie na tyle rozwinięty, że będzie w stanie tego użytkownika poprowadzić przez kroki, które trzeba zrealizować, żeby przygotować dane, to w którymś momencie ten użytkownik będzie korzystał z Copilota, ale też będzie sięgał coraz bardziej bezpośrednio na przykład do tego, co już stworzył, czyli tamtego kawałka notebooka, który się napisał, albo na przykład właśnie tego przepływu, który się tam wyklikał, czy został przygotowany i będzie chciał go na przykład dotknąć. Znaczy, ja jestem dobrej myśli, że ci biznesowi użytkownicy za chwilę to nie będą tylko techniczne osoby oddelegowane do adresowania potrzeb biznesowych, tylko jednak faktycznie taka technology-oriented osoba siedząca w biznesie i jednocześnie będąca mocnym użytkownikiem biznesowym. Ale może się mylę, może to nie jest ten kierunek. Bartek, tylko że dopowiem jeszcze tyle, że moim zdaniem jeszcze kawałek pracy do wykonania tutaj, żeby do tego momentu dojść. A nie, no to Kuba, to ja nie powiedziałem, że to teraz, nie? Zadajmy sobie uczciwie pytanie, czy fabryk na dzisiaj jest intuicyjny? No bo właśnie ja chciałem teraz te punkty szczegółowe tutaj przy Empower, co są, bo mówimy głównie bo ja widziałem różne rzeczy, nie? Ale słuchajcie, ale on ma być intuicyjny dla kogo? No właśnie. Znaczy, to jest pytanie, co oznacza intuicyjne, bo teraz zobacz, my na przykład możemy, Kuba, patrzeć na to zupełnie z innej perspektywy niż użytkownik, który kiedyś nie pracował w technologiach czysto SQL-owych czy czysto Sparkowych. Dla niego pojęcie zapytania, czy przestrzeni na zapytanie, czy nawet notebooka jakby nie istnieje w ekosystemie tego użytkownika. On wchodzi w to rozwiązanie i trochę zaczyna intuicyjnie na tym pracować, nie? Na zupełnie nawet innym poziomie abstrakcji. Zresztą sami chyba wszyscy równo to zauważyliśmy. Odpalasz sobie tego fabryka, wchodzisz w jakiś nowy obszar roboczy, zaczynasz pracować przez 15 minut, coś tam sobie klikasz i nagle łapiesz się za głowę, ile ty artefaktów stworzyłeś. No to jest inna kwestia, to jest jakby ten poziom komplikowalności, skomplikowania tego, co się produkuje pod spodem, no faktycznie mógłby być troszeczkę bardziej, bym powiedział, ukryty, no bo użytkowników niekoniecznie interesuje to, ile tam artefaktów powstało, tylko końcowe rozwiązanie. No ale to jest ta... Ale słuchajcie panowie, dla mnie na przykład widać różnicę tutaj na niekorzyść dla fabryka. Ja bym, tak jak mi się podobają wcześniejsze rzeczy, na które zwracałem uwagę, security i te rzeczy w obszarze roadmapy, mi się bardzo podoba koncepcja. Jestem mega fanem właśnie OneLake'a, OneCopy i podejścia tego, który tutaj jest pokazany, ale właśnie przy tym Empower ja właśnie widzę kompletnie przeciwieństwo. Dam dobry przykład. Databricks, mam nadzieję, że kiedyś w jakimś odcinku też na to popatrzymy na żywo. Na przykład w Map Preview takie rzeczy, że jak wrzucasz tam plik, nie, to był jakiś CSV czy coś tam, nie? Zwykły plik albo z parketu wrzucisz cokolwiek, robisz jakąś tabelę. AI u nich robi od razu taką rekomendację, że ci analizuje ten plik i ci podpowiada różne rzeczy, co z tym plikiem może być i co tam się może znajdować w środku.
Tego typu funkcjonalności od razu pokazują, mimo to, że Databricks wywodzi się z bardziej technicznego jakby środowiska fanatyków Sparka, że ich podejście do tego jest faktycznie takie bardziej probiznesowe. Takich elementów ja nie widzę po stronie Fabrika. Copilot faktycznie się pojawił, o którym już mówiliśmy wcześniej. Ale na przykład pozostałe punkty, które tutaj są wymienione pod Empower, to ja nie widzę ani tej takiej intuicyjności, przyjaźnie tego, nie wiem, podejścia, żeby było wygodniejsza i przyjemna praca z tym. Nie wiem, na czym ma polegać ta integracja z Microsoft 365, poza oczywiście tym, że dorzucono Fabrika do środowiska Power BI-owego, co tak, naturalnie jest ta integracja. Sensitivity labels i tak dalej. Nie? Więc No ale Dokładnie, to mówimy, ale to jest nie jedna ciągasz rzecz. do obszarów governance'u. No dobra, ale nie możemy tak w 100% krytykować tej integracji. Nie chodzi o 100%, tylko że jeżeli my mówimy z perspektywy biznesowego użytkownika, to ja tych rzeczy nie mówię. To jest ten przykłady bardziej to, o czym mówił Grzegorz. O łatwości na przykład wymiany pomiędzy Excelem, pomiędzy tymi rzeczami, to interesuje biznesowego użytkownika, a nie data governance, który jest w obszarze jednak data governance'u, nie? A insight to action, to które są elementy? No to masz aktywatora tak naprawdę, tak? Czyli funkcjonalności pozwalające ci zdefiniować akcję po osiągnięciu jakiegoś wyniku czy wartości przez twój raport, miarę czy cokolwiek innego. Sektor jest fajny, Bartek, tylko ja mam wrażenie, że tak jakby abstrahując na chwilę, że on jest jeszcze chyba zbyt skomplikowany na razie. Ale to bardziej mówimy o to action niż insight, bo insight musi zrobić sam, a nie platforma, tak? No, ale Insight, wiesz, Insight jest zaszyty gdzieś tam w tej twojej logice raportowo-wizualizacyjno-dashboardowej, a Action podejmuje właśnie aktywator, który się aktywuje w momencie spełnienia jakiegoś warunku. Znaczy znowu, słuchajcie, to myślę, że to jest trochę tak, że próbujemy wejść w świat biznesu rozwiązaniami, czy też pochodnymi rozwiązań, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla bardzo mocno wyłonionej, bym powiedział, i wyselekcjonowanej grupy osób technicznych, bardzo też technicznych. Teraz próbujemy to pchać w kierunku użytkownika, który, tak jak Grzegorz zauważy, dla niego całym światem jest Excel i ten Excel będzie jeszcze bardzo długo. Więc umówmy się, że jest tam duży potencjał znowu, który widać, natomiast to będzie przygoda dla tych użytkowników i to bym powiedział nie mała, ale mam wrażenie takie, że im szybciej zaczną się tym interesować, tym wszystkim, że tak powiem, będzie łatwiej i przyjemniej się z tych rozwiązań korzystało niedługo. No dobra, AI, Copilota żeśmy tam dotknęli, to może zostawmy, bo te Copiloty to żeśmy już trochę pomęczyli i wróćmy do tego, co Łukasz wywołałeś, bo myślę, że to na ostatnie parę minut naszej rozmowy to jest dobry temat. Pojawiły się dwie rzeczy. Migracja z rozwiązań, które mieliśmy wcześniej i Grzegorz przywołał i Jakub też chyba ty o tym mówiłeś, kwestie cenowo-licencyjne. Ja bym te dwa obszary jeszcze dotknął. To co, który? Migracja? Chcemy się zmigrować? Co do migracji, to mamy już przynajmniej dla tych kluczowych obszarów, czyli na przykład dla data warehousingu, dla Sparka jako takiego, mamy jakieś wytyczne, jak się zmigrować, jeżeli ktoś korzystał na przykład ze Sparka i teraz chce się zmigrować do tego rozwiązania w Fabriku. Więc jest jakaś taka próba pomocy, stworzenia jakiejś takiej ścieżki adopcji tego rozwiązania. Nie? Więc... No dobra, Kuba, to ja będę bardzo bezpośredni. Natrzepałem 125 różnych pipeline'ów w Data Factory. To jak mam je zmigrować do Fabrika? Ja nie powiedziałem o Data Factory, ja mówiłem o Sparku. A ja pytam o ten konkret taki, no bo mamy 125 pipeline'ów w Data Factory i chcemy je zobaczyć teraz w Fabriku. To mogę je zobaczyć, czy jeszcze nie mogę ich zobaczyć szybko? Tego jeszcze nie ma. Znaczy tak, no to widzicie, i to pokazuje tak naprawdę, myślę, że to, co żeśmy na początku gdzieś tam powiedzieli, że z jednej strony posługujemy się dobrze znaną nazwą Data Factory w ramach Microsoft Fabric, ale musimy pamiętać, że to nie jest to samo rozwiązanie, które było wcześniej, że teraz zrobimy po prostu drag and drop albo jakimś magicznym klikiem przeniesiemy. Czy to będzie możliwe za chwilę? Mam nadzieję, że tak. Czy jakaś inna postać, to jest zupełnie inna forma. Natomiast musimy być tego świadomi, że to jednak nie będzie tak, że wszystko zadziała. Ale są obszary, tak jak powiedziałeś, chociażby jakieś wytyczne do notebooków, przeniesienie jakiegoś kawałków kodu, czy nawet logiki SQL-owej, no bo umówmy się, że jeśli ktoś do tej pory pisał coś w SQL
SQL-u, no to odnajdzie się w tym Fabriku całkiem dobrze, a jak nie, jest deweloperem SQL-owym i entuzjastą SQL-owym jak Tomek, to się nauczy SQL-a w Sparku i będzie korzystał ze SQL-a w Sparku w jakiś tam sposób mniej lub bardziej efektywny. Natomiast co jeszcze na co bym zwrócił uwagę? Grzegorz, ty chyba pytałeś na samym początku, jak to z tym Power BI-em jest. On po prostu sobie działa w ramach tego ekosystemu. To znaczy dla Power BI-owców w zasadzie od strony funkcjonalnej to niewiele się zmienia. Jak korzystałeś z Power BI-a, to dalej z niego korzystasz. Czy będziesz mógł skorzystać z artefaktów Fabrika? To jest kwestia licencyjna, bym powiedział, capacity, które tam masz i scenariusze, ale tak dla zwykłego użytkownika w zasadzie niewiele się zmienia, bo on nadal z tych rozwiązań Power BI-owych będzie sobie mógł korzystać. Jak rozumiem, jeżeli ktoś korzysta z Power BI w środowiskach innych Microsoftowych, Office czy Teams, to się nie zmieni. Nie, jakby Power BI wpadł do tego koszyka fabrikowego, on tutaj jest pokazywany jako ta warstwa wizualizacyjna, natomiast nikt nie zmusza użytkowników w jakikolwiek sposób do zmiany czegoś. Jedynym takim, bym powiedział, bardzo zauważalnym tym elementem integracji pomiędzy Power BI-em a Fabrikiem jest licencja, to zostawmy, chyba o licencji to zrobimy oddzielne w ogóle spotkanie, żeby to wytłumaczyć, ale to o czym już mówiłeś, czyli ta możliwość wykorzystania danych leżących gdzieś tam na OneLake'u bezpośrednio w Power BI-u, czyli wspomniana funkcjonalność Direct Lake'a. To myślę, że jest ten taki największy punkt integracji. No i potem Semantic Link, który z kolei w drugą stronę, tak? Czyli wykorzystanie tych samych danych już w innych miejscach. No dobra, to migracja... No i też zauważalne jest chyba też to, że tak naprawdę, jeżeli nie mówimy jeszcze o Power BI, ale mówimy o budowaniu Lakehouse'a i budowaniu tych rzeczy, że de facto produktem ubocznym naszego działania jest gotowy model w Power BI-u, co jest taką rzeczą, co wcześniej nie istniała jakby z perspektywy tego działania. To też jest taki feature, którego też się trzeba jakby nauczyć rozumieć, z tego korzystać, bo wcześniej nie myśleliśmy o tym, że ja w warstwie złotej naszego Lake'a buduję sobie od razu model gotowy w Power BI-u. I to jest rzecz, która myślę, że w głowie część osób musi sobie też przestawić z tych, co to wcześniej budowali, nie? Tak, no to jest faktycznie, to jest fakt, że w tym momencie, kiedy cokolwiek robimy, to de facto powstaje ten domyślny model danych, który jest do konsumpcji przez Power BI-a i to chyba, Grzegorz, jest dla Ciebie dobry temat, bo ten model, który powstaje, to on chyba nie do końca jest tam taki optymalny, jakbyśmy chcieli zawsze, jeśli chodzi o sposób jego działania, możliwości jego wykorzystania, także tutaj pewnie trzeba będzie uczulić tych użytkowników, którzy zobaczą, jest model Power BI-owy powstał, to mogę z niego od razu korzystać. No możemy, tylko trzeba się liczyć z tym, że on może wymagać jakichś tam dodatkowych zmian, tudzież przygotowania własnego modelu, który będzie jednak bardziej efektywnie działał i nam tutaj służył. No dobra, co z tym capacity? Bo żeśmy zaczęli też jeszcze o tym, że mamy jedno wspólne capacity dla całej organizacji, czy tam dla jakiegoś kawałka organizacji, w której te wszystkie funkcjonalności się pojawiają. Jak to z tym capacity jest? Kuba, ty tam chyba robiłeś doktorat z tego. Problem, że teraz tak, z jednej strony cieszę się, że jest to Universal Compute Capacity, bo odchodzą mi problemy, zastanawianie się, czy ja chcę działać na jakiś, nie wiem, czy Integration Runtime, czy klastrach, czy Memory Optimized, czy Compute Optimized, czy General Purpose. Nie powinno mnie to w zasadzie interesować i to jest fajne, nie? To jakby odchodzi mi ten element, nie muszę się nad tym specjalnie zastanawiać. Z drugiej strony natomiast mam z tym taki problem, że samo monitorowanie użycia tego capacity i swego czasu zjechała nowa wersja aplikacji do Fabrika do monitorowania. Potem zrobił się jakiś taki dosyć duży hałas, bo jak wszyscy zobaczyli, ile tam tych CUS-ów jest wykazywanych, że zużywasz je w ciągu minuty, jeszcze tam została zwiększona rozdzielczość podawania tych informacji, to uwierzcie mi, ale naprawdę taką dobrą godzinę musiałem nad tym posiedzieć, żeby zrozumieć, w jaki sposób te capacity są rozliczane, co na co wpływa. Jeszcze do tego nie mamy takiego jakiegoś prostego przelicznika, że każdy workload jest traktowany tak samo, tylko na przykład Power BI jest bardziej obciążający dla naszych capacity, DWH mniej, czyli tam Lakehouse jeszcze mniej. Także widzę tu trochę nieścisłości, ale to też chyba bardziej związanych z odpowiednim komunikowaniem tego. No i duża praca do wykonania, żeby zrozumieć od strony monitoringu i zarządzania, jak to działa. Do tego jeszcze dochodzą te dwie kwestie związane z pewną automatyzacją zarządzania capacity, czyli mamy te dwie ścieżki, gdzie ono może być tam wygładzane, albo generalnie compute dąży do tego, żeby się nie wysycić, tylko co najwyżej rozłożyć w czasie.
No i tutaj musimy się jeszcze zdoktoryzować z tego, które aktywności są traktowane jako te, które są realizowane. Myślę, że ktoś zauważył, że potrzebujesz pomocy. A które są realizowane w trakcie, a które są realizowane w trybie interaktywnym, więc wiecie, no, mając przełożenie na Power BI, Premium i monitorowanie tego workloadu, to teraz robi się ileś rzędów trudniej, ale jest to do opanowania, nie? Tylko że jest to skomplikowane. Ale to zobaczcie, taki paradoks. Mamy bardzo prosty model. W tej chwili, tak jak tutaj otwarłem specjalnie, mamy po prostu F-kę, która wybiera, jaki masz zasób capacity dostępny w ramach tego, ale teraz, żeby to policzyć, ile tak naprawdę tego capacity potrzebujesz, to się już zaczyna robić zaawansowana praca. No bo to później na rzutuje temat na tego. wszystko, tak? Jaki masz wolumen danych, jak szybko go skopiujesz, Dokładnie. jaką masz zdolność przetwarzania i tak dalej, nie? I to, co ty mówiłeś, że są takie zadania, które możesz włączyć, a on jak masz za małe capacity, to on sobie nagle je rozłoży, że 24 godziny będą szły. Najważniejsze to zrozumieć, to jest traktowane jako zadanie w tle, bo można się czasami zdziwić. Naciąć. Tak, to jest faktycznie to, co Kuba powiedziałeś, myślę, że jest jednym z ważniejszych takich elementów składowych, czyli te dwa typy operacji. Jedne te, które są operacjami rozkładanymi gdzieś tam w tej krótkiej jednostce czasu, a drugie te backgroundowe, czyli rozkładane na 24 godziny i wysycanie tego capacity odbywa się tak naprawdę w tym okresie 24-godzinnym. I zrozumieć, które jest które, tak jak powiedziałeś, można się bardzo mocno zdziwić, bo się okazuje, że te, które byśmy tak logicznie zaklasyfikowali jako jednak te takie szybko wykonywalne, to dotykają użycia tego backgroundowego, czyli tego procesowania w tle. Natomiast ja tu widzę jeszcze jedno, słuchajcie, ryzyko. Już pomijając fakt, że monitorowanie samego Power BI nie było łatwe, to teraz jest jeszcze trudniej z tymi dodatkowymi wymiarami, ale widzę jeszcze jeden trochę problematyczną rzecz, że nie do końca te capacity są, bym powiedział, pozwalają na taką izolację rzeczy, jakbyśmy chcieli. Znaczy oczywiście możemy sobie powołać wiele capacity, poprzypinać te capacity do różnych workspace'ów, bo jakby idea zaciągnięta bezpośrednio z Power BI-a tego, że capacity przypinamy do workspace'u jest ok, ale wyobraźcie sobie, co się dzieje w tym momencie w organizacji, która do tej pory miała jedną przestrzeń premium Power BI-a. Na przykład dla uproszczenia mieliśmy premium P1. Włączamy na tym Premium P1 funkcjonalności Fabrika. No bo już uzgodniliśmy, że dla użytkowników Power BI, zwłaszcza Premiuma, ten Fabrik po prostu jest dostępny, czyli administrator tam włącza te artefakty fabrikowe i one są dostępne. I teraz co się dzieje? Otóż we wszystkich workspace'ach, do których to Capacity Premium było przypisane, użytkownicy zyskują prawo tworzenia artefaktów fabrikowych, czyli już nie tylko raporty będą korzystały z tego Capacity, tylko właśnie procesowanie danych, jakieś tam Sparki, jakieś SQL-e, jakieś Kusto, które pod spodem będzie się kręciło na tym, więc to jedno wspólne capacity rozłożone już na ileś tam workspace'ów nagle może być zutylizowane nie tylko przez raport, ale i przez inny artefakt, co moim zdaniem jest szybką drogą do no właśnie takiego nieświadomego nawet wysycenia i wejścia w konflikt ze sobą tych obszarów. To trochę było widoczne, Bartek, już przy przejściu na drugą generację Power BI Premium, gdzie w pierwszej generacji mieliśmy możliwość chociażby sterowania w jakimś tam stopniu, jaki procent pamięci, capacity rezerwujesz na raporty typu paginated. Gdyby była jakaś taka opcja sterowania, konfigurowania, no to pewnie mielibyśmy przynajmniej jakąś częściową kontrolę nad tym, nie? No a teraz P1 oddzielać na przykład, jeżeli byś chciał. No tak, no ale widzisz, jak masz P1 Premiuma, bo ja nie mówię teraz o Fabriku, który pokazywałeś, bo to, co pokazywałeś, to tak naprawdę są capacity fabrikowe, które powołujesz z Azura. I to jest fajne, bardzo fajne, że możesz sobie to włączyć, zapauzować, podnieść, zmniejszyć. Ale postawmy się w roli tych użytkowników i tych firm, które mają w tym momencie premiuma i oni nie korzystają z tych mniejszych capacity, oni mają jedno premium capacity P1, P2 wykupione i w ramach tego będą korzystali z Fabrika. O ile masz P2, to jeszcze jesteś w stanie podzielić na dwie P1 na przykład i przypiąć je w zależności od workspace'u, ale jak masz P1, to już jej specjalnie nie jesteś w stanie pokroić na mniejsze części, więc musisz tym jednym capacity obskoczyć ileś tam 10 na przykład workspace'ów, licząc tylko na to, że użytkownicy ci tam nie odpalą funkcjonalności, których nie chciałbyś, żeby mieli. Że Universal Compute jest fajny, ale przydałoby się jednak trochę bardziej granularne zarządzanie. Nie? Znaczy to wiesz, no to znowu Kuba, ja myślę, że trochę to jest taki kierunek, że
będziemy faktycznie w stanie dzielić te capacity na mniejsze, no to zresztą pokazuje te najmniejsze capacity, które się pojawiają, że jesteś w stanie powołać capacity, tak, jesteś w stanie powołać sobie capacity do najmniejszego, bym powiedział, potrzeby i przypiąć to do specjalnego workspace'u, co bardzo fajnie się też wpasowuje w ideę rozliczalności, czyli jesteś departamentem, chcesz coś sobie robić, czy jesteś domeną w rozumieniu meshowej koncepcji, dajemy Ci Twoje capacity, możesz sobie kręcić, płacisz za to, przygotowujesz, co tam jest Ci pod spodem potrzebne. Także idea i kierunek moim zdaniem znowu bardzo fajny, tylko trzeba nad tym zapanować i ten świat taki ujednolicenia musi być dobrze wytłumaczony i musimy nad nim troszeczkę zapanować. No i musimy się też nauczyć, że nie monitorujemy już 10 różnych usług, tylko monitorujemy jedną z dokładnością do różnych workloadów, które tam się pojawiają. Ale Bartek, to wracając do tego pojedynki, tego przykładu, co ty dałeś. Jak dla mnie przechodzenie na F-ki, czyli na ten model właśnie azurowy, gdzie masz lepsze zarządzanie, elastyczność i te wszystkie rzeczy, to jest tylko i wyłącznie etap przejściowy do wyjścia jakby z modelu subskrypcyjnego, który jest roczny, albo 3-letni, albo jakiś inny, które musiały firmy realizować. I myślę, że ci, co będą chcieli uruchamiać Fabryka, dla nich będzie przyszłość to przechodzenie na F-ki. I to jest tylko etap przejściowy. I tutaj mamy znowuż dwa scenariusze. Jeden to jest taki, gdzie P1 są, bo one się bardziej opłacały licencyjnie wziąć, a one nie są w pełni wykorzystywane i to jest taki moment, gdzie możesz ją faktycznie lepiej wykorzystać. A faktycznie jak masz P1 pod korek, no to powinieneś jako administrator nie włączać innych funkcjonalności. No i to tak... Nie no, ale Łukasz, jakby nie? ja tego w żaden sposób nie krytykuję, ja tylko podkreślam, na co trzeba zwrócić uwagę, Ja? będąc organizacją, która no, gdzieś tam w tego Fabryka wchodzi, ma to zaplecze Power BI-owe za sobą i teraz nie chce za miesiąc czy pół roku no, mieć dużego problemu na przykład, albo tego, że użytkownicy gdzieś tam zauważą znaczący spadek wydajności. Natomiast, żebyśmy się dobrze rozumieli, dla mnie Universal Capacity podejście, a zwłaszcza właśnie to, że Capacity może być uruchomione z Azura i nie kupowane jako subskrypcja roczna, tylko podniesiona na 15 minut, zatrzymana i jakby dalej niewykorzystywana, to jest to, czego bym oczekiwał od usługi. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy, dlaczego, skoro to jest właśnie dostępne w modelu bardziej zbliżonym do Office'a, to jednak nadal muszę pod spodem mieć jakąś subskrypcję Azura, z której będę te capacity udostępniał. To może być ciężkie w niektórych przypadkach, bo jak ktoś sobie kupuje Fabryka, to niekoniecznie ma od razu dostęp do Azura, ale okej, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to tak działa. Ale z drugiej strony, wiecie, gdyby to było takie proste, to nie mielibyśmy co robić, nie? No. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy postawić tutaj kropkę, przecinek czy cokolwiek innego. Słuchajcie, wrócimy chyba do tego tematu jeszcze nie raz. Ja myślę, że któryś z tych wątków, które dzisiaj poruszaliśmy, to weźmiemy jeszcze na warsztat i rozłożymy go na panowie, czynniki. jak rozsowi ci youtuberzy, nie, tam piszcie, ale tak poważnie mówię, ludzie, piszcie komentarze, bo tematów jest tak dużo, że my w naszym gronie się kłócimy, co jest ważniejsze do przedyskutowania, więc jak będą sugestie z zewnątrz, co jest jakimś fajnym tematem, żeby dalej kontynuować, myślę, że dla nas wszystkich temat Fabryka jest istotny do dyskusji, my lubimy na ten temat rozmawiać i dużo jeszcze jest do powiedzenia, więc zachęcam do jakichś komentarzy. Sami też pewnie będziemy chcieli poruszyć tematy Databricksa, bo on jest jednak często spotykany u nas w obecnych projektach, więc jeżeli macie pomysły na które tematy są istotne, żeby je rozwijać, piszcie, Arena Architektów na pewno chętnie się nad tymi tematami pochyli. No, na dzisiaj to myślę, że jest dobry moment na zakończenie dzisiejszego odcinka. Kolejny pewnie będzie za 2 tygodnie. Śledźcie nasze tam profile i będziecie widzieli, że co nowego się pojawi. Pewnie znowuż to będzie piątek, okolicach godziny 10. I z naszej strony dzięki. Dzięki panowie za poświęcony czas i Dzięki. do Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.